Serdecznie zapraszam do odcinka 117 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 54. W poprzednim 116 odcinku opowiedziałem o losie Józefa w Egipcie. W tym odcinku opowiem, jak doszło do jego spotkania z braćmi, którzy sprzedali go w niewolę. Wkrótce w Kanaan zapanował głód i Izrael wysłał swoich synów do Egiptu, aby zakupili tam zboża. Kiedy synowie Izraela przybyli wraz z innymi, którzy tam również się udawali, aby kupić zboża, bo głód był w Kanaanie, Józef sprawował władzę w kraju i on to sprzedawał zboże wszystkim mieszkańcom tego kraju. Bracia nie rozpoznali Józefa, którego sprzedali w niewolę, a ten rzekł do nich: jesteście szpiegami, przyszliście, aby obejrzeć miejsca nieobwarowane w tym kraju. Kiedy bracia zaprzeczyli, Józef powiedział: jest tak, jak wam mówię, jesteście szpiegami, co do tego zostaniecie wybadani. Na życie Faraona nie wyjdziecie stąd, chyba że przybędzie tu wasz brat najmłodszy. Wyprawcie jednego z was po waszego brata. Wy zaś pozostaniecie w więzieniu, aby można było zbadać, czy to, co powiedzieliście, jest prawdą. Jeśli okaże się, że nie, na życie Faraona jesteście szpiegami. Bracia zostali uwięzieni, a po 3 dniach Józef wypuścił wszystkich, z wyjątkiem jednego. Uwolnieni bracia udali się ze zbożem do ziemi Kanaan, aby sprowadzić do Egiptu Józefa, którego nie rozpoznali. Józef nie ukarał braci za szpiegostwo. Potem Józef dał rozkaz, aby napełniono zbożem ich worki i aby do każdego worka włożono dane przez nich pieniądze. Ponadto, aby im dano żywności na drogę. I tak też im uczyniono. Oni zaś, włożywszy swe zboże na osły, ruszyli w drogę. Wkrótce bracia powrócili do Egiptu, przyprowadzając Benjamina, udającego Józefa. Józef poddawał braci wielu próbom na lojalność, ale ostatecznie wybaczył im i przyznał się, że jest bratem, którego sprzedali do niewoli. Kazał im przekazać ojcu Izraelowi wiadomość: idźcie przeto spiesznie do mego ojca i powiedzcie mu: Józef syn twój mówi: uczynił mnie Bóg panem całego Egiptu. Przybywaj bezzwłocznie, osiądziesz w ziemi Goszen i będziesz blisko mnie. Ty sam wraz z twymi synami, wnukami, trzodami i całym twym dobytkiem. Będę cię tu żywił, bo jeszcze przez 5 lat będzie głód. I tak nie poniesiecie straty, ty i twoja rodzina, i dobytek twój. Wkrótce do Faraona dotarła wieść. Bracia Józefa przybyli, uradował się Faraon i jego dworzanie. I rzekł Faraon do Józefa: powiedz twym braciom, uczyńcie tak. Objużcie wasze osły i natychmiast jedźcie do Kanaanu. Zabierzcie ojca waszego oraz wasze rodziny i przybywajcie do mnie. Ja zaś dam wam najbardziej urodzajny kawał ziemi w Egipcie i będziecie mieli do jedzenia najprzedniejszą część płodów tego kraju. Ty zaś daj im polecenie, uczyńcie tak, weźcie sobie z Egiptu wozy dla waszych dzieci i żon. Zabierzcie ojca waszego i przybywajcie. Niech wam nie będzie żal zostawić sprzętów waszych, gdyż wszelkie bogactwa Egiptu będą wasze. Dlaczego Faraon był tak hojny dla obcych przybyszów z ziemi Kanaan? Czy ekipa rządząca naszym małym imperium próbuje naśladować Faraona, rządzącego starożytnym Egiptem wiele wieków temu? Czym zajmowali się Józef i jego bracia w Egipcie? W całym kraju nie było żywności, to też nastał bardzo ciężki głód. Ziemie Egiptu i Kanaanu były wyczerpane skutkiem głodu. Józef zaś gromadził wówczas wszystkie pieniądze, jakie znajdowały się w Egipcie i Kanaanie, za zboże, które kupowano.
i pieniądze te oddawał do pałacu faraona. W końcu wyczerpały się pieniądze mieszkańcom Egiptu i Kananu i wtedy wszyscy Egipcjanie przychodzili do Józefa, prosząc go: daj nam chleba, czyż mamy umrzeć na twoich oczach? Nie mamy już bowiem pieniędzy. Co zrobił Józef, kiedy Egipcjanom zabrakło pieniędzy? A Józef mówił: jeśli nie macie pieniędzy, sprowadźcie wasz żywy dobytek, a dam wam za niego zboże. Sprowadzili więc swój żywy dobytek do Józefa i on dawał im żywność w zamian za konie, za stada owiec i wołów oraz za osły. I tak w owym roku żywił ich w zamian za cały ich żywy dobytek. Kiedy rok upłynął, Egipcjanie ponownie przyszli do Józefa i oznajmili mu: nie mamy co ukrywać przed tobą, panie mój, że gdy już wyczerpały się nam pieniądze i gdy stada nasze są u ciebie, nie pozostało nam nic, co moglibyśmy dać tobie, panie, oprócz nas samych i naszej ziemi. Dlaczego na twoich oczach mamy zginąć my i nasza ziemia? Kup więc nas i ziemię naszą za chleb. Będziemy niewolnikami faraona, a nasza ziemia jego własnością. Byleś nam dał ziarno do siewu, a przetrwamy, nie pomrzemy i ziemia nasza nie będzie leżała odłogiem. Proszę zwrócić uwagę, że to, co opowiada Biblia, dzieje się dokładnie w czasach współczesnych. Postępowanie Józefa jest analogiczne do działań międzynarodowych lichwiarzy, którzy przecież są potomkami Izraelitów. Wykupowanie polskich przedsiębiorstw i ziemi od ponad 30 lat, czyli co najmniej od czasów transformacji, jest praktyką potomków ludu z ziemi Kanaan. To, co zrobił Józef w Egipcie, jest dokładnie tym, co robią rzekomi władcy świata. W Księdze Rodzaju czytamy: Józef wykupił więc wszystkie grunty w Egipcie dla faraona. Każdy bowiem Egipcjanin sprzedał swe pole, gdyż głód był coraz większy. Tak więc ziemia stała się własnością faraona. Ludność zaś od jednego do drugiego krańca Egiptu przeniósł do miast. Nie wykupił tylko gruntów kapłanów, gdyż był przywilej faraona dla kapłanów i na jego podstawie mieli oni zapewnione utrzymanie. Dlatego nie sprzedali swych gruntów. Wkrótce Egipcjanie stali się formalnie niewolnikami faraona i Izraelity Józefa, który praktycznie był pierwszą osobą w Egipcie. To Józef, a nie faraon przemówił do Egipcjan: oto dzisiaj nabyłem was i waszą ziemię dla faraona. Macie tu ziarno, obsiejcie ziemię, a gdy nadejdą żniwa, oddacie 5. część plonów faraonowi, 4 zaś części zostawicie sobie na obsianie pola i na wyżywienie dla was, dla waszych domowników i dla waszej dziatwy. Tak więc Izraelita Józef wprowadził w Egipcie system podatkowy. Podatek egipski w tamtych czasach wynosił 20% od dochodu i nie obowiązywał klasy uprzywilejowanej, czyli kapłanów służących faraonowi i Józefowi. Klasą uprzywilejowaną byli także Izraelici, którzy nie płacili tego podatku i zajmowali się handlem i lichwą. Potwierdza to Biblia. Rozporządzenie, które dał Józef w sprawie roli w Egipcie, obowiązuje po dzień dzisiejszy. 5. część plonów należy oddawać faraonowi. Jedynie grunty kapłanów nie stały się własnością faraona. Izrael zamieszkał w Egipcie, w kraju Goszen. Wzięli go sobie na własność, a że byli płodni, bardzo się rozmnożyli. Kiedy Izrael poczuł zbliżającą się śmierć, wezwał do siebie Józefa i rzekł do niego: ja niebawem umrę, ale Bóg będzie czuwał nad wami i sprawi, że wrócicie do kraju waszych przodków.
Ja zaś daję Tobie o 1 wyżynę więcej niż braciom Twym, którą zdobyłem na Amorytach moim mieczem i łukiem. Na łożu śmierci Jakub przywołał swoich synów i mówił między innymi o dokonanych przez nich gwałtach przy pomocy miecza, mordowaniu ludzi, okrucieństwie, posługiwaniu się podstępem jak wąż na drodze czy żmija jadowita na ścieżce. Na koniec pobłogosławił ich słowami: wszyscy ci to 12 szczepów izraelskich oraz to, co do nich powiedział ich ojciec, wygłaszając do każdego z nich stosowne błogosławieństwo, gdy im błogosławił. Jakub wydał swój ostatni rozkaz: gdy ja zostanę przyłączony do moich przodków, pochowajcie mnie przy moich praojcach w pieczarze, która jest na polu Efrona Chetyty, w pieczarze, która jest na polu Makpela, w pobliżu Mamre w kraju Kanan, którą kupił Abraham wraz z tym polem od Efrona Chetyty jako tytuł własności grobu. Gdy Jakub wydał te polecenia swoim synom, złożył swe nogi na łożu, wyzionął ducha i został przyłączony do swoich przodków. No cóż, nadal brak potwierdzenia prześladowań przodków współczesnych Żydów w Egipcie, ale zostały ujawnione ich cechy wrodzone oraz metody postępowania praktykowane współcześnie przez lud zamieszkujący państwo nad rzeką Jordan, jak i wiele innych krajów świata, nie wyłączając naszego małego imperium. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 117, w którym opowiedziałem, w jaki sposób Jakub z rodziną znaleźli się w Egipcie. Serdecznie zapraszam na odcinek 118 zatytułowany Potomkowie ludu Kanan, część 55.